Często zastanawiamy się, czy wykonać coś na małym ekranie smartfona, czy usiąść przy komputerze. A co gdyby istniało rozwiązanie łączące te dwa urządzenia i pozwalające korzystać z największych zalet każdego z nich? Po tym wstępie z pewnością domyślasz się, że takie rozwiązanie istnieje i oczywiście masz rację. Ten film właśnie o nim opowiada. Mówię o aplikacji Łącze z telefonem. Zostań z nami do końca, a pokażemy, jak można odbierać połączenia z telefonu na komputerze. Aplikacja Łącze z telefonem jest obecnie zintegrowana z Windows 11 i umożliwia połączenia naszego smartfona niezależnie od tego, czy używamy iPhone'a czy Androida z komputerem. Warto wspomnieć, że dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od modelu smartfona. W opisie tego filmu znajduje się link, gdzie można sprawdzić, jakie funkcje są dostępne dla każdego urządzenia. W tym filmie pokażemy, jak działa to na smartfonach marki Samsung. Zacznijmy od konfiguracji, którą można przeprowadzić już podczas pierwszego uruchomienia komputera. A jeśli tego nie zrobimy, później musimy uruchomić aplikację Łącze z telefonem i postępować zgodnie z instrukcjami. Najpierw wybieramy system operacyjny smartfona, a następnie skanujemy kod QR wyświetlony na komputerze za pomocą telefonu. Po poprawnym połączeniu zobaczymy ekran główny aplikacji, gdzie w lewym górnym rogu znajdują się podstawowe informacje o telefonie, takie jak nazwa, poziom naładowania baterii oraz status połączenia z komputerem. Warto dodać, że niektóre funkcje działają tylko wtedy, gdy telefon jest połączony z tą samą siecią Wi-Fi co komputer. Jednak większość wymaga jedynie połączenia przez sieć komórkową, co oznacza, że dostęp do telefonu może mieć z dowolnego miejsca, nawet jeśli przypadkowo zostawimy go w domu. Z tego miejsca możemy także włączyć tryb nie przeszkadzać, wibracje, a nawet dzwonek, jeśli nie możemy odnaleźć telefonu. Z pewnością znasz sytuację, gdy skupiasz się na czymś ważnym przy komputerze i przegapisz wszystkie powiadomienia na telefonie. Jeśli zdarza Ci się to często, Łącze z telefonem oferuje na to rozwiązanie i powiadomienia ze smartfona pojawią się bezpośrednio na ekranie komputera. Są widoczne przez cały czas korzystania z aplikacji po lewej stronie, tuż pod szybkim dostępem do ułatwień telefonu. Działanie jest bardzo proste. Każde powiadomienie, które pojawia się na telefonie, będzie również widoczne w aplikacji. A co najlepsze, otrzymujemy także wtedy, gdy aplikacja jest zminimalizowana, podobnie jak inne powiadomienia systemowe. Warto podkreślić, że mamy tu pełną synchronizację, a nie duplikowanie. Powiadomienia usunięte na komputerze znikają także na telefonie i odwrotnie. Dzięki temu na pewno niczego nie przegapimy. Osobiście najbardziej cenię powiadomienia z kodami logowania, które dostaję na telefon i muszę wpisać na komputerze. Teraz nie muszę mieć telefonu przy sobie, może być on w innym pokoju lub nawet na innym piętrze w domu. To jednak nie wszystko, jeśli chodzi o powiadomienia. Gdy otrzymamy wiadomość z komunikatora, takiego jak WhatsApp czy Microsoft Teams, możemy odpowiedzieć na niego bezpośrednio z banera powiadomienia na komputerze, co jest niezwykle wygodne i zdecydowanie przyspiesza korzystanie z telefonu. A skoro mowa była o powiadomieniach z wiadomości, to czas na kolejną funkcję, czyli wiadomości. To po prostu możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych z telefonu na komputerze, korzystając z dużej i wygodnej klawiatury. Do dyspozycji mamy tradycyjne wiadomości SMS oraz MMS. Możemy wpisać numer odbiorcy lub skorzystać z naszej książki adresowej, ale to nie wszystko. Oprócz możliwości dodawania emoji i gifów, możemy także wstawić zdjęcia, zarówno te znajdujące się na telefonie, jak i na komputerze, bez konieczności przesyłania plików przez chmurę. Jeśli połączymy to z powiadomieniami z innych komunikatorów, otrzymamy praktycznie pełną obsługę wiadomości ze smartfona, bez konieczności odrywania się od ekranu komputera. Kiedy pomyślimy o tym, co najczęściej przesyłamy między telefonem a komputerem za pomocą komunikatorów, to zdecydowanie są to zdjęcia. Jeśli również w ten sposób przesyłałeś zdjęcie z telefonu na komputer, to teraz ta metoda nie będzie już potrzebna. Aplikacja Łącze z telefonem umożliwia dostęp do zdjęć z telefonu bezpośrednio na komputerze. Mamy dostęp aż do 2000 ostatnich fotografii, co z pewnością wystarczy większości użytkowników. A najważniejsze jest to, że dostęp ten odbywa się bezpośrednio, a nie przez chmurę OneDrive. Oznacza to szybkie działanie, a każde nowe zdjęcie pojawia się praktycznie od razu w aplikacji Łącze z telefonem. Każde dostępne zdjęcie możemy szybko odtworzyć, skopiować, zapisać w pełnej rozdzielczości, a nawet usunąć z telefonu. Wszystko to bez konieczności podłączenia telefonu bezpośrednio do komputera. Najlepsze zostawiam jednak na koniec. Na komputerze
otrzymujemy powiadomienie o każdym zrobionym zdjęciu, gdy jesteśmy podłączeni. To niezwykle wygodne, gdy tworzymy wiadomości i chcemy dołączyć zdjęcie, które dopiero zamierzamy zrobić, np. dokumenty lub przedmioty znajdujące się obok nas. Kolejna funkcja jest bardzo interesująca i często z niej korzystam, zwłaszcza gdy muszę coś pokazać z telefonu na komputerze. Na przykład działanie aplikacji Copilot. W tym miejscu możemy udostępnić ekran telefonu na komputerze i sterować nim za pomocą myszy i klawiatury, a jeśli mamy ekran dotykowy, to obsługa jest identyczna jak na telefonie, tylko na znacznie większym ekranie. Możemy także uruchomić dowolną aplikację zainstalowaną na smartfonie. Ciekawostką jest to, że można otworzyć kilka aplikacji jednocześnie i obsługiwać każdą w osobnym oknie, co jest bardzo przydatne, gdy na telefonie mamy aplikację np. do zarządzania Smart Home, której nie ma dostępnej na komputerze. W tym przypadku również możemy używać klawiatury komputera do wpisywania tekstu. Ta funkcja ma też ukrytą opcję, z której często korzystam, czyli możliwość przesłania plików z komputera na smartfon. Wystarczy przeciągnąć plik z komputera na udostępniony ekran telefonu, a plik zostanie przeniesiony do folderu na telefonie. To bardzo intuicyjne rozwiązanie, działające podobnie jak przenoszenie plików między folderami na pulpicie komputera. Jeśli dotarłeś z nami do tego momentu, oznacza to, że czekasz na możliwość odbierania połączeń z telefonu na komputerze. Zanim to pokażę, poświęć chwilę na subskrypcję naszego kanału oraz nie zapomnij kliknąć dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych filmów. Odbieranie połączeń na komputerze wymaga dodatkowej konfiguracji i nie jest dostępna bez jej wykonania. Połączenie jest proste i polega na sparowaniu komputera z telefonem poprzez Bluetooth. Większość nowych komputerów posiada mikrofony o studyjnej jakości, więc na pewno będziemy bardzo dobrze słyszani. Mam tu na myśli komputery z kategorii Copilot Plus PC. W tym filmie możesz dowiedzieć się więcej o tych komputerach z wbudowanymi funkcjami AI. Możemy wprowadzić numer bezpośrednio z aplikacji lub podobnie jak w przypadku wiadomości, wybrać go bezpośrednio z książki adresowej telefonu. To jednak nie wszystkie zalety, ponieważ za każdym razem, gdy przychodzi połączenie do nas, powiadomienie o tym pojawia się bezpośrednio na ekranie komputera. Możemy odebrać, odrzucić połączenie lub wysłać wiadomość, że nie możemy odebrać w danym momencie. Jak widać, aplikacja Łączy z telefonem to bardzo skuteczne narzędzie, które znacznie ułatwia pracę na komputerze. Dzięki temu nasz telefon i komputery tworzą idealny duet, który świetnie się uzupełnia. Napisz w komentarzu, czy chcesz drugą część tego filmu, w której opowiemy o kolejnych funkcjach aplikacji. Ponieważ informacji w tym materiale jest sporo, to i tak nie udało nam się pokazać wszystkich możliwości. To już wszystko na dziś. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!